Ostatnio media lubują się w straszeniu sztuczną inteligencją, że wygryzie wszystkich informatyków, w tym także testerów oprogramowania, że już całkowicie przejmuje niektóre zawody na rynku pracy w Polsce i że to tylko przez AI jest ten cały kryzys. W grudniowym Newsweeku natrafiłam nawet na zdanie, że AI praktycznie przejęło zawód testera oprogramowania. I dzisiaj opowiem Ci, dlaczego nie jest to prawda i dlaczego moim zdaniem powinniśmy nie podchodzić do tej sprawy aż tak bardzo zero-jedynkowo. Więc zapraszam Cię na ten film. Newsweek opublikował w grudniu artykuł i tytuł to Zderzenie ze ścianą. I lead tego artykułu zaczyna się tak. Znalazłem pracę w IT w banku skandynawskim. Po roku sztuczna inteligencja wycięła w pień mój dział. Jest tutaj wiele historii różnych osób, które nie mogą znaleźć pracy z różnych powodów. Niektórzy są po 50 i zauważają, że rynek nie jest zbyt przychylny dla osób w tym wieku. Inni skończyli studia na kierunkach, które wydawały się przyszłościowe, jak na przykład informatyka. Okazało się jednak, że zapotrzebowanie nie jest aż takie duże. W tym artykule jest dość dużo uproszczeń. Moim zdaniem zostały zaobserwowane pewne zjawiska na rynku i w pewnym zakresie zostały one źle zinterpretowane. Niektóre stwierdzeń faktycznie mają swoje oparcie w rzeczywistości. Na przykład ktoś, kto jest księgowym, stracił pracę i zauważa się, że w dziale, w którym mogło być 5 osób, teraz jest na przykład 1 osoba, ponieważ AI pomaga w wielu zadaniach. I często jest to prawda, jednak totalnie załamało mnie to zdanie. Z radaru pracodawców zniknął też popularny w IT zawód testerów oprogramowania, którego funkcję również przejmuje sztuczna inteligencja. To zdanie jest błędem i za chwilę wytłumaczę Ci dlaczego. Jest tutaj też także wywiad z pewnym profesorem, który twierdzi, że ci, którzy umieją wykorzystać AI, wyprą z rynku tych, którzy nie umieją. I myślę, że w tym twierdzeniu jest akurat dużo prawdy. Zacznijmy w ogóle od takiego pewnego zjawiska, które widzę, czyli bardzo czarno-białego podejścia do sprawy AI. Ostatnio często widzę, że osoby, które są ekspertami, czy kreują się na ekspertów od IT, od testowania w social media, że te osoby głoszą bardzo skrajne poglądy. Albo poglądy w stylu AI w ogóle nie ma żadnego wpływu na rynek IT, praktycznie w firmach się go nie używa, albo z kolei AI ma gigantyczny wpływ, w firmach używa się go ciągle, używamy go bez przerwy, więc na pewno już zaraz wykosi wiele stanowisk. I te twierdzenia wynikają ze skrzywień poznawczych. Jako specjaliści pracujemy zwykle w jednej firmie albo świadczymy usługi dla 1, 2, 3 firm, jesteśmy na jakimś większym kontrakcie i oczywiście nie mamy styczności ze wszystkimi firmami, jakie są na rynku. Więc osoba, która na przykład pracuje w korporacji, w branży takiej jak bankowość, w branży bardzo stabilnej, takiej, gdzie jest dużo regulacji, priorytety są trochę inne niż na przykład w jakimś małym, nowym startupie, który chce dynamicznie wypuszczać produkt na rynek. W bankowości bardziej będzie się liczyło jakieś zaufanie klientów, powolne wdrażanie zmian zgodnie z regulacjami. W takiej firmie na przykład wdrażanie AI może nie mieć miejsca, albo mieć miejsce o wiele wolniej. Z kolei w jakiejś dynamicznej firmie typu startup, typowa firma IT, produktowa, może się używać bardzo dużo jakichś agentów AI, bo to jest być albo nie być tej firmy na rynku, żeby się przebić z innowacjami. I często dane osoby patrzą tylko na taki typ firmy, w jakim one pracują i nie potrafią dostrzec tej szerszej perspektywy. Uważam, że to jest błąd i jeśli widzicie w mediach kogoś, kto mówi na pewno tak jest, na pewno tak nie jest, wszędzie jest X, nigdzie nie jest Y. Jeśli ktoś głosi takie zdecydowane opinie, to jest to pewna czerwona flaga i trzeba się zastanowić, czy aby na pewno ta osoba patrzy obiektywnie na branżę. Ja dzisiaj chciałabym trochę spojrzeć bardziej z perspektywy na to, jak wygląda wdrażanie AI w firmach i wytłumaczyć Wam, dlaczego tester może czy nie może być w jakiś sposób dotknięty wdrażaniem AI. Przede wszystkim to, żeby obowiązki testera QA były całkowicie przejęte od AI, nie widzę takiej możliwości przy obecnym rozwoju modeli językowych. I oczywiście tutaj znowu disclaimer.
Nie wiadomo, co będzie za kilka lat, być może sytuacja się zmieni. Nawet eksperci od AI, szeroko pojęci eksperci, mogą nie być w stanie tego dzisiaj dokładnie przewidzieć. Generalnie testowanie, zapewnianie jakości wiąże się z wieloma różnymi zadaniami w projekcie. Możemy mieć modele językowe, asystentów programowania, agentów AI, którzy nam w naszych codziennych aktywnościach pomagają. To nie jest absolutnie wykluczone, mogą oni nam pomagać bardziej lub mniej. Natomiast twierdzenie, że całkowicie pracę testera przejmuje robot czy sztuczna inteligencja, w obecnej chwili jest absurdalne. Przypomina mi to trochę sytuację sprzed kilku lat, kiedy mówiło się, że automatyzacja całkowicie wyprze testerów manualnych. I zgadnijcie, co się stało? Oczywiście, że nie wyparła. Automatyzacja jest czymś bardzo pomocnym w projektach i faktycznie może pomóc na przykład lekko zredukować liczbę osób. Możemy na przykład zautomatyzować testy regresji, dzięki czemu nie potrzebujemy 5 osób, które będą siedzieć i manualnie je wykonywać, tylko automat wykona je za nas i oczywiście my też musimy włożyć wysiłek w to, żeby ten automat stworzyć, te testy automatyczne. Więc jest to coś, co pomogło przyspieszyć pracę w niektórych projektach, może pomogło usunąć niektóre takie monotonne zadania, ale nie jest to coś, co sprawiło, że testerzy zniknęli, ponieważ duża część testów nie jest w ogóle możliwa do automatyzacji. Albo nie da się ich zautomatyzować, albo można by potencjalnie je zautomatyzować, ale nie przyniosłoby to korzyści. Jeśli chcesz film osobny konkretnie o tym, co warto automatyzować, czego nie, dlaczego automatyzacja nie sprawdza się w każdej sytuacji, to napisz to w komentarzu. I sytuacja była taka, że ludzie widzieli to bardzo czarno-biało, czyli automatyzacja wykosi wszystkich. Jak zwykle świat ma różne odcienie szarości, czyli faktycznie pojawiło się wiele stanowisk związanych z automatyzacją i coraz częściej tester manualny musi też trochę się znać na programowaniu, na automatyzacji. Coraz częściej jest tak, że testerzy muszą mieć szerszy wachlarz umiejętności, ale to zupełnie nie jest tak, że testowanie manualne już nie istnieje. I myślę, że analogicznie jest w tej chwili z AI. W coraz większej liczbie ogłoszeń pojawia się wymaganie, żeby testerzy się znali na prompt engineeringu, na używaniu różnych narzędzi ułatwiających pisanie kodu, różnych narzędzi AI. Więc jest to jakaś kompetencja, ale nie jest to całkowite wyparcie roli testera. I dlaczego w tym artykule ktokolwiek mógł stwierdzić, że rola testera w ogóle zanika? Faktycznie jest wiele problemów w chwili obecnej na rynku pracy. Problemy wymienione w artykule, takie jak bezrobocie różnych specjalistów, szukanie pracy miesiącami, dotyka to w pewnym zakresie również branży IT. Jednak to nie tylko AI wpływa na to, a nawet w wielu sytuacjach AI nie jest głównym czynnikiem. I śmiem podejrzewać, że tak jest z testerami. Jakie mogą być powody, dla których jest mniej ofert dla testerów? Przede wszystkim może być tak, że ze względu na gorszą sytuację ekonomiczną, czy na pękanie różnych baniek, czy z innych powodów firmy po prostu mogą otwierać mniej projektów IT. Bardziej idą w utrzymanie tego, co już jest i nie myślą o tym, żeby tworzyć coś nowego. W takiej sytuacji po prostu nie zatrudniamy specjalistów IT, ani deweloperów, ani testerów i tych ofert jest mniej. Drugi powód, dla którego może być mniej ofert pracy dla testera, jest to, że niektóre firmy stwierdzają, nie będą tworzyć osobnego stanowiska testera, tylko rozprasza się te obowiązki testerskie po różnych członkach zespołu i jest tak, że to deweloperzy testują swoje nowo wytworzone funkcjonalności, czy tam analitycy biznesowi mogą też je później testować tak akceptacyjnie, więc jest też w niektórych firmach taki trend rozpraszania tych obowiązków testerskich, także tester nie jest osobnym stanowiskiem, tylko jakimś tam zadaniem w zespole. To może być czasem dobry pomysł, chociaż są też powody, dla których warto, żeby tester był osobnym stanowiskiem i nagrałam o tym film, który podlinkuję. Trzeci powód jest taki, że coraz częściej ogłoszenia na testera to są takie ogłoszenia, w których szuka się bardzo wszechstronnej osoby. Osoby, która będzie i automatyzowała, i wykonywała testy manualne, i znała się na przykład trochę na cyberbezpieczeństwie,
na dostępności na różnych tematach. W momencie, kiedy zatrudniamy takiego wszechstronnego QA, taką osobę, no to może być tak, że zatrudnimy ogółem mniej osób. Zamiast zatrudnić na przykład 3 osoby, jednego testera od automatów, drugiego manualnego, trzeciego od wydajności, zatrudniam jedną osobę, która robi te 3 rzeczy, no i ta osoba na przykład wspiera się właśnie jakimiś modelami AI, na przykład, żeby łatwiej, szybciej pracować nad kodem. I to faktycznie jest coś, co może się dziać. I to są przykładowe powody, dla których może być mniej ofert dla testerów. Żeby całkowicie zastąpić testera AI, no to w ogóle musiałby być jakiś naprawdę bardzo wyspecjalizowany, duży agent AI, który umiałby wykonywać różne całe zadania. Przy obecnym rozwoju AI takie całkowite zastąpienie jest raczej niemożliwe. Co ciekawe, AI tworzy też nowe stanowiska pracy. I także dla testerów. Na przykład są wyspecjalizowani testerzy, którzy testują output z dużych modeli językowych. AI tworzy nowe stanowiska pracy, więc nie powinniśmy zapominać, że to, że jakaś jedna osoba może stracić pracę, to nie znaczy, że ona nie może się w czymś pokrewnym przebranżowić i bardziej wyspecjalizować w AI. To też jest jakaś opcja. Co mówią o rynku pracy i AI raporty? No bo według artykułu w Newsweeku AI to jest coś takiego, co zawojowało rynek i jest tam nawet takie wspomnienie, że na kierownika magazynu trzeba się znać na AI. I już teraz każdy się musi znać na AI, bo go nie zatrudnią, będzie praktycznie niezatrudnialny. Myślę, że ten artykuł trochę przesadza i trzeba by tu zrobić lepszy research. Zerknęłam na kilka raportów, na przykład według raportu McKinsey aż 60% firm, które mają wdrożone AI, to mają je wdrożone dopiero na poziomie takiego eksperymentowania, eksploracji albo pilotażu, a nie jako coś stałego, co już całkowicie zastępuje pracowników. Jeśli chodzi o konkretnie firmy IT, to nieco ponad 20% tych firm używa agentów AI i tylko około 10% jest na takim poziomie, żeby je miało już wyskalowane całkowicie albo było w trakcie skalowania. No i to jest to, o czym autorka pisała, że zawód testera oprogramowania mógł być zastępowany przez robota, przez AI. No nie, bo nawet gdyby, to musielibyśmy, no właśnie, mieć w pełni wyskalowanych jakichś super zaawansowanych agentów AI, a na razie to jest dopiero coś, co wchodzi. Jeśli chodzi o redukcję zatrudnienia i to, że ludzie tracą pracę, to około 30% firm spodziewa się redukcji zatrudnienia z powodu AI i tylko 4% firm przebadanych w tym badaniu spodziewa się redukcji większej niż 20%. 20% albo więcej. Co więcej, aż 13% firm spodziewa się wzrostu zatrudnienia z powodu AI. I 2% firm spodziewa się, że ten wzrost będzie większy niż 20%. Czyli mamy tutaj pewną przeciwwagę. Niektóre firmy redukują zatrudnienie, ale drugie zwiększają, czy planują zwiększać. Generalnie większość firm w tym raporcie nie widzi tego, żeby AI miało wpłynąć na wielkość zatrudnienia u nich. Mamy nowe role związane z AI, takie jak AI Data Scientist czy Prompt Engineer. Firmy dostrzegają też ryzyka związane z AI, takie jak tak zwane inaccuracy, niedokładność, jakieś na przykład halucynowanie tych modeli, problemy związane z regulacjami, na przykład w bankowości, problemy z prawami autorskimi, z prywatnością, ale też z cyberbezpieczeństwem, bo pojawiają się nowe ryzyka cyberbezpieczeństwa związane z AI. Starałam się też znaleźć jakieś raporty z polskiego podwórka. Znalazłam dane wyciągnięte z raportu na zlecenie platformy Webcon. I w tym raporcie aż 80% respondentów z Polski deklarowało, że korzystają z AI do przygotowania treści dokumentów, analizy danych czy jakichś raportów. Generalnie w większości AI było taką doraźną pomocą w różnych drobnych, codziennych zadaniach. I aż 40% polskich respondentów w tym badaniu stwierdziło, że ich firma nie interesuje się wdrażaniem AI. Około 30% stwierdziło, że dopiero analizuje swoje potrzeby i zastanawia się nad wdrożeniem AI i nad możliwościami w tym zakresie. Natrafiłam też na raport firmy EY, według którego około 25% firm deklaruje, że wdrożyło jakieś rozwiązanie oparte o AI.
I tylko kilka procent, tylko około 5% według tego raportu deklaruje, że nie planuje podejmowania zupełnie żadnych działań, jeśli chodzi o AI w ciągu następnych kilku lat. Ten raport jest bardziej optymistyczny. No i generalnie też brałabym taką poprawkę na te raporty, bo miałam trochę wrażenie, że niektóre z nich są tendencyjne. Natomiast patrząc na to wszystko, widzimy, że nie jest to znowu takie czarno-białe, że nagle wszystkie firmy zaadaptowały AI i to absolutnie wykasza ludzi. Jest to bardziej lub mniej obecne w pewnych branżach, w innych mniej i jest to pewne zagrożenie dla niektórych stanowisk, ale jeszcze nie jesteśmy na tym poziomie, żeby zupełnie zwalniać całe działy i żeby żaden człowiek nie kontrolował tego, co robi AI. Podsumowując, na pewno AI zmienia rynek pracy. Nie jest to temat, który możemy zignorować. Nie jest to coś, co może nas nie interesować i jeśli pracujemy w IT, to, czy też w innej branży, to na pewno warto postawić na zrozumienie, czym jest AI, na naukę prompt engineeringu, czy też pracy z jakimiś asystentami pisania kodu. To wszystko jest ważne. Natomiast nie warto też wpadać w panikę i stwierdzać, że już teraz moje stanowisko zostanie zlikwidowane na 100%. Oczywiście, w zależności od tego, gdzie pracujemy, powinniśmy robić research, przeglądać ogłoszenia, oferty pracy, patrzeć, jakie teraz są trendy i jakie wymagania pojawiają się w ofertach. Patrzeć, czy faktycznie może jest coraz więcej wymagań związanych z jakąś nową technologią, czy z AI. Wtedy możemy się odpowiednio powoli do tego przygotowywać w razie, gdybyśmy na przykład byli zmuszeni w przyszłości zmienić pracę. Myślę, że nie warto poddawać się medialnej panice. Każdy taki artykuł czy różne doniesienia trzeba brać z dystansem i też absorbować informacje z różnych źródeł. Dzięki za uwagę. Jeśli Ci się podobało, to zostaw kciuk w górę i zasubskrybuj, żeby obejrzeć kolejne filmy.